skoro całkiem niedawno przygotowałam dla Was film pod tytułem Zawijasy dla opornych, to może warto spróbować, czy ten film miał sens. W tej pracy ozdobą oprócz papieru ryżowego są właśnie zawijasy, a ten film to forma zachęty, żeby się przełamać, wziąć kontrówkę i popróbować zawalczyć. No bo wiecie, nigdy jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było, więc trzeba kiedyś spróbować. Na wszelki wypadek film o tym, jak się robi zawijasy, podlinkuję pod tym wideo. Oprócz zawijasów ozdobą dzisiejszej pracy jest przepiękny papier ryżowy. A potrzebne będzie pudełeczko z łby oraz płaska bombka. Taki komplecik, bo jedno do drugiego świetnie pasuje. Nierówności z boku bombki po prostu obskrobujemy nożykiem i wtedy jest perfekcyjnie. Białą farbą akrylową przelatuję jajko i pudełko tylko z zewnątrz. Górę dokładniej, a dół jako tako, bo on jeszcze będzie przemalowywany. Żeby góra wyglądała ciekawiej, w trudzie i znoju namalowałam cyrklem taki dziwny kształt, który następnie będzie zdobił wieczko. Trochę pokombinowałam cyrklem i nawet się zdziwiłam, że wyszło nie najgorzej. Ten kształt na pudełko przemalowałam metodą na leniucha, czyli użyłam kleju tymczasowego. Czyli wytnę, popsikam, przykleję, a potem wszystko zamaluję. Na płaskim wieczku ten pomysł działa świetnie, ale z jajkami nie poszło mi już tak łatwo, zresztą zobaczycie za chwilę. Kolor dobrałam tak, aby niebieski był o kilka tonów jaśniejszy niż kwiatki. Plan mam taki, żeby na środku wieczka przykleić najmniejszy i najdelikatniejszy bukiecik. Jeżeli niebieski będzie zbyt intensywny, to przytłoczy kwiatki i one nie będą wisienką na torciku. A gdy do intensywnego niebieskiego dodam jeszcze białe zawijasy, to tych kwiatków zupełnie nie będzie widać. I z tego powodu wieczko jest przemalowane na jaśniutki błękitny. Zobaczcie, jaki to dało efekt. Natomiast paski na dole pudełka oraz jajko przemalowałam już w kolorze niezapominajek. Jeżeli macie potrzebę, żeby te paseczki były równe, warto użyć do malowania zwykłej taśmy maskującej malarskiej. Mnie się nie chciało i tak potem będę jeszcze po nich mazała różnymi kolorami, więc według mnie tak mogło zostać. Zamysł był taki, żeby teraz te krzywe niebieskie paski poprawić równiej na biało, ale poprawiam też od ręki, więc czy jest lepiej? Trudno powiedzieć. Według mnie po prostu mniej widać te wszystkie krzywulce. Pędzelkiem skośnym delikatnie wycieniuję ten kształt od środka. Wydaje mi się, że zawijasy za chwilę namalowane na nie białym, tylko na cieniowanym będą wyglądały lepiej, po prostu będą lepiej odbijały od tła. Na wszelki wypadek film o tym, jak cieniować, podlinkuję także pod tym wideo. To miał być prosty film, a wygląda na to, że robi się dosyć ambitnie. Pokrywka wygląda tak i zabieram się za jajko. To nie jest ten sam kształt, który malowałam na wieczku. To cudo namalowałam jeszcze raz, żeby mi pasowało do jajka. O mamusiu, niestety na jajku metoda na leniucha, czyli na klej tymczasowy nie działa. Jajko jest wypukłe, kartki się nie da na tym przykleić i muszę wszystko malować od ręki. No cóż, że boli. A gdy wszystko wyschło, biała farba akrylowa i pędzelek wachlarzykowy, czyli będzie małe chlapanko. A właściwie duże chlapanko, a właściwie to wszystko pochlapię, bo po prostu lubię. Ten papier ryżowy jest uroczy do bólu, po prostu nie mogłam się doczekać, gdy wreszcie zrobię z nim jakąś pracę. A ten najmniejszy, najskromniejszy bukiecik od początku miał wylądować właśnie tutaj. A na jajko powędrują dwa większe bukiety, choć wszystkie z tego papieru będą pasowały idealnie. Pomimo to, że jajko jest płaskie, i tak trzeba troszkę papier ponaddzierać, żeby go fajnie i bez zmarszczek na nim przykleić. Klej do deku i lecimy. Smarujemy powierzchnię klejem, przykładamy papier i wszystko od góry jeszcze raz zasmarowujemy klejem. Na jajku przyklejamy dokładnie tak samo, ale trzeba się postarać, żeby nie było zmarszczek, czyli żeby te porozrywane kawałki papieru przyklejać po prostu na zakładkę. A jeżeli przyklejacie w ten sposób po raz pierwszy, to mam dobrą nowinę, tego się nie da spierniczyć. Przyklejone wygląda tak. Następnie suszymy i zarówno jajko, jak i pudełko lakierujemy lakierem akrylowym matowym.
Jeżeli wasza biała farba akrylowa nie jest idealnie biała, co się często zdarza, to możliwe, że papier ryżowy nie będzie wam się w ten sposób odcinał od tła. Ale jeżeli się odcina, to albo możecie na to przymknąć oko, albo wtopić rysunek w tło, albo tak jak ja, dorobić plamy w kolorze tła. Już pokazuję, o co chodzi. Wystarczy domalować kilka plam w kolorze tła papieru ryżowego i już nie widać, że się papier odcina. Na jajku dokładnie to samo, troszkę cieniowania brzegów i troszkę plam, żeby się papier ryżowy nie odcinał od białej farby. Pocieniowane i poplamione jajeczko prezentuje się tak. Bardzo lubię, gdy matowe prace mają jakieś błyszczące elementy. Czasem naprawdę nie trzeba wiele, wystarczy drobiazg z połyskiem, aby praca zaczęła wyglądać elegancko. No a tutaj nie taki drobiazg, tutaj przemalowałam cały biały obrazek. A gdy wszystko wyschło, to po prostu nie uwierzycie, doszłam do wniosku, że brakuje mi pochlapania rysunków. Kwiatki przykryłam, wszystko dokładnie pochlapałam i teraz wieczko wygląda tak. Jeszcze raz polakierowałam i dopiero teraz jest ok. Zawijasy zrobię klasyczną konturówką. A jak je zrobić, pokażę na jajku, ponieważ błyszcząca część wieczka paskudnie odbija mi światło i troszkę nie widać, co robię. Trafienie konturówką idealnie w połączenie kolorów jest bardzo trudne, więc jak widzicie, trochę maluję, trochę ścieram, trochę poprawiam. Natomiast jeżeli chodzi o same zawijasy, to odsyłam Was do filmu instruktażowego, który jest pod tym wideo. Tam pokazuję, jak zrobić, żeby wyszło mniej więcej tak jak u mnie. No bo moje są wszystkie robione na jedno kopyto. Maluję literkę S albo C dosyć krzywo z zawiniętą końcówką, a potem dorabiam ogonki. Jeżeli wyjdzie pięknie, to zostawiam i nie zagęszczam. Jeżeli zawijas wyjdzie średnio, to dorabiam dużo ogonków, żeby tego nie było widać. A jeżeli wyjdzie naprawdę słabo, to po prostu na świeżo go ścieram i maluję jeszcze raz. Jeszcze Was na chwilę zostawię z moimi zawijasami, żebyście zobaczyli, że właściwie cały czas maluję to samo, ale malując od ręki, każdy zawijas wychodzi mi inaczej, bo nie umiem ich zrobić identycznych. Dla mnie przejechanie konturówką po wcześniej namalowanych liniach jest naprawdę ekstremalnie trudne. Bardzo trudno wyciska się idealnie równo konturówkę ciągnąc po takiej linii. Czasami ręka drży, czasami konturówka wychodzi grubiej albo cieniej. Generalnie staram się tego nie robić. Ale malowanie zawijasów na żywca, od ręki, gdy każdy jest inny, wcale nie wygląda źle. Tłumaczę sobie, że to jest takie unikatowe rękodzieło, ponieważ żaden zawijas nie powtarza się 2 razy. Dół pudełeczka podcieniowałam szarą farbą, a potem jeszcze przeleciałam zawijasami. Wiecie, taki trening ręki, każde miejsce na zawijas jest bardzo dobre. A teraz dodatki, czyli niby nic i to nic robi ogromną robotę. Taśma ozdobna, a może koronka elastyczna albo koronka haftowana. Właściwie wszystko pasuje. I jeszcze trzeba dobrać kokardkę. To nie jest łatwe, bo każda wygląda ok. Niby wszystko wybrane, zaczęłam sklejać, ale ciągle mi czegoś brakowało. Dłubałam w szufladzie i ostatecznie wydłubałam taką dużą, delikatną perełkę. Przyklejona i teraz mam wrażenie, że już wszystko jest na swoim miejscu. I jeszcze skromna koronkowa kokardka przyklejona do jajeczka i gotowe. Zestaw świąteczno-całoroczny prezentuje się tak, no bo wiecie, jajko świąteczne, a pudełko dobrze, żeby było na cały rok. Jeszcze dam Wam chwilę pooglądać, jak mi to wszystko wyszło, a sama dziękuję za uwagę. Jak zwykle lista wszystkich produktów, bardzo krótka, którą użyłam w filmie, znajdziecie w opisie tego wideo, czyli pod spodem. Mam nadzieję, że czujecie się namówieni i ćwiczycie zawijasy. Jeżeli wyjdą, a nawet jak nie wyjdą, to pochwalcie się na naszej grupie na Facebooku, a grupa nazywa się Inspirello i Przyjaciele.